Cześć. Środa, 9:15 rano. Wynoszę się z Brukseli. Czas najwyższy. Ileż tu można siedzieć? Amsterdam przywitał mnie taką pogodą. Leje i prawdopodobnie jutro będzie tak samo jak dzisiaj. Słuchajcie, co do rowerów, to fakt. W Amsterdamie wszyscy jeżdżą rowerami. Samochodów na ulicach bardzo mało, jak widać zresztą. Tramwaj czasami przejedzie. Dzień dobry. Czy wy słyszycie, jaki ja mam seksowny głos? Od wczoraj coś mnie gardło męczy, już jest lepiej jak rano. Ale to mnie nie zraża, pomimo że pogoda taka sobie. Wczoraj cały czas padało, dzisiaj ma też padać po południu, jest chłodno, ale to nic. Na pewno słyszeliście o tym, że Holandia jest królestwem, można powiedzieć stolicą tulipanów światową. Faktycznie wszedłem w jedną uliczkę, gdzie wszystko jest poświęcone tulipanom. Same kwiaty, cebulki, różnego rodzaju produkty związane z tulipanami, kartki. Nie wiem, czy obowiązuje zakaz przewożenia żywych roślin i nasion, sadzonek w obrębie Unii Europejskiej, bo poza Unię na pewno nie można, ani spoza Unii sprowadzać do nas. Nie wiem, jak to wygląda wewnątrz Unii. No i tam się ciągnie dalej. A oto i moja łódka Evelyn. Jak się okazuje, to nie będzie sam rejs, ale będzie na miejscu również degustacja wina i serów. No akurat kupiłem taką opcję, nie za bardzo zwracając na to uwagę, no ale super. Lubię sery, lubię wino, też wolałbym whisky, ale whisky nie dają. Colleagues here, we're gonna have a great time here on the Canal Cruises of Amsterdam's flagship tour. Yeah! Are you ready? But I'm not alone. I also have my beautiful colleague Laura here. Hello guys, welcome aboard. We are taking you on a 1-hour cruise through Amsterdam, so buckle up, get ready. There's gonna be lots of cheese, lots of wine. Dostaliśmy dwa rodzaje serów i o dziwo tutaj seruje się z musztardą. Niezłe, co? Oprócz tego 3 rodzaje wina do wyboru i piwo. Póki co to mało kto się skupia na tym, co jest za oknami. Bardziej patrzą na to, co jest w kieliszkach i na tacach. No, pojadłem trochę serem, napiłem się wina, teraz płyniemy. Stoję obok kapitana. Hello, Captain. Hello. Ta łódź jest trochę za niska jak dla mnie, bo dach nie pozwala na to, żeby oglądać coś ponad naszym poziomem. No i właściwie widzimy tylko wodę i brzegi. Lekko się rozpogodziło. Lekko, czyli przestało padać. Coś tam słońce za chmur wydziera i nie wieje aż tak jak do tej pory. Amsterdam to miasto 1000 kanałów i mostów. Oczywiście 1000 to jest przenośnia, bo tyle ich nie ma, ale płynąc tymi kanałami dzisiaj, fajny żart usłyszałem od dziewczyny, która opowiadała, co mijamy. Zapytała, czy wiemy, ile metrów głębokości mają kanały. No i tam różne były odpowiedzi. W końcu ona mówi, że są 3 metry. Z tym, że górny metr to jest woda, poniżej jest metr mułu i na samym dole jest metr starych rowerów, które wpadły do rzeki. No przepraszam, do kanału. Jeszcze nie byłem w żadnym coffee shopie. No i nie wiem, czy pójdę, czy w ogóle mogę o tym mówić. Jeżeli bym skorzystał, to czy jest to przestępstwo, jeżeli nie jestem w Polsce aktualnie, tylko korzystam za granicą. Z tego, co kojarzę, to ważne są przepisy prawne w danym państwie, w którym się przebywa, a nie z którego się pochodzi.
Więc kto wie, może jakieś brownie z haszem. Dzień dobry. Właściwie dobre popołudnie. Goedemorgen, jak to mówią Holendrzy. I to nie jest przekleństwo, to znaczy dzień dobry. Dla tych, co nie wiedzą. Dzisiaj jest totalnie chilloutowy dzień dla mnie. I trawki nie paliłem, a mimo to jest chillout. Można. Po tej wycieczce łodzią, no włóczę się po prostu po mieście i właśnie zaczyna znowu padać. I jeśli mi deszcz pozwala, to wchodzę różne ulice, uliczki, robię zdjęcia, ale znowu zaczęło lać. I muszę kończyć. Na razie, hej. I tak co chwilę. Przerwa, chmury, przerwa, deszcz, przerwa, słońce, przerwa, deszcz. I tak non stop. Amsterdam jest tego rodzaju miastem, gdzie można iść bez celu, bez sensu, kilometrami i nie nudzi się to. Masę ulic, uliczek, no i te mosty, kanały. Tylko ktoś, kto przyjeżdża tu po raz pierwszy, to na dzień dobry musi się mocno przestawić, jeśli chodzi o ruch rowerów. Bo tutaj ścieżek rowerowych jest tyle, co chodników dla pieszych, o ile nie więcej. One są wydzielone, ale chwila nieuwagi wystarczy i wejdziesz rowerzyście pod koła. No mi się prawie zdarzyło to, dopóki się nie nauczyłem, że trzeba mieć głowę, oczy wokół głowy i zwracać uwagę, którędy idziesz, czy to jest ścieżka rowerowa, czy to jest zwykły chodnik. Lubię Amsterdam. To jest fajne miejsce do zamieszkania, bo jest to duże miasto, ponad 1 milion ma, ale nie robi takiego wrażenia. To nie jest Nowy Jork, czy nawet Warszawa, która ma wielkie, szerokie ulice. Zgadnijcie, za czym stoi ta kolejka. Długa kolejka. Za frytkami, tymi tak zwanymi belgijskimi. Jadłem je dzisiaj i no, nie chce mi to przez gardło przejść, ale te z McDonalda są smaczniejsze. Hotel, w którym się zatrzymałem, nazywa się Quick Hotel. Jest blisko centrum, tuż na jednym z kanałów, co widać. I tu jest ciąg takich różnych hoteli, z tego co widzę. Takich butikowych. O, jest mój. No nie ma tu jakichś super luksusów, bo hotel jest bardzo stary. Budynek jest zabytkowy, można powiedzieć. Nie ma windy. Ale żeby wejść, trzeba użyć techniki, czyli wejście na kartę. I do budynku, i do pokoju. Schody są tak strome, jakby się szło po drabinie normalnie. Stary budynek. Drewniane stropy. No miała być wycieczka i nie ma wycieczki, odwołana. Ale leje jak... Cholera, nie mam szczęścia do pogody w Amsterdamie. Wczoraj padało z krótkimi okienkami pogodowymi i dzisiaj jest jeszcze gorzej. Dobrze, że mam kurtkę przeciwdeszczową. No co, idę się zaszyć w jakiejś kawiarni, napiję się kawy, bo jeszcze nie było dzisiaj rano. I spróbuję przeczekać. Pozdrawiam. Nie powiem, że gorąco. Deszczowo. Pa, wyszło słońce. Szkoda, że tak późno. Po co ja to mówiłem? Zaczęło kropić. Nie, to chyba tylko z dachu. Jak słyszycie, mój głos jest ciągle nie taki, jak być powinien. W sumie mógłby taki zostać. No pozostało mi tylko ruszyć w miasto. Zrobić ewentualnie jakieś zakupy. No nie ewentualnie zakupy, muszę zrobić jakieś pamiątki. Tak jak z każdej podróży. Teraz szybki rebus słowny. Z jakich dwóch rzeczy słynie Amsterdam i Nowy Jork? Nowy Jork zwany był kiedyś Nowym Amsterdamem.
Poza tym w centrum Nowego Jorku jest Central Park. I to samo w Amsterdamie. W samym środku miasta jest park. Analogii pewnie jest więcej, ale te akurat dwie wpadły mi do głowy. Cześć. No i oczywiście wszędzie rowery, rowery, rowery. Super sprawa, naprawdę. Proszę, dobrzy ludzie dokarmiają zwierzęta i to nie chlebem, tylko ziarnem. Pamiętajcie, dzikim ptakom nie można dawać chleba, bułek ani innych takich rzeczy, tylko ziarno. A widać, że pan jest znany już tutaj przez ptactwo. Jak to się kłóci, no? A tak wygląda dzielnica Czerwonych Latarni. Muzeum Erotyki. Te palące się czerwone latarenki oznaczają, że tam jest jakaś pani na krześle i oczekuje na klienta. No stoją na wystawie jak manekiny. Cześć, witajcie. Jak już tradycja każe, melduję się. Jestem w Polsce, wylądowałem szczęśliwie. Na razie. Do następnego razu. Cześć.